ogóle ja nie wiem, czy ludzie sobie zdają sprawę, zajmujący się folklorem. Podejrzewam, że tak, no powinni przynajmniej mieć taką świadomość, że my mówiąc o folklorze, to my mówimy o informacjach, które dostarczyli nam ludzie w latach 70., ale też od ludzi, którzy mieli po 50-60 lat. Czyli zakres wiedzy mamy 80 do 120 lat. A mówiąc o czasach, gdzie noszono strój, gdzie nie było telewizji, radia, gdzie były piszczały, gdzie było pasterstwo, to jest XIV-XV wiek. Prawda? Czyli my mówimy o takim odstępie czasowym, do którego my nie mamy dostępu. My tylko możemy przypuszczać, wywnioskować z wywiadów, wywnioskować z dokumentów, które zostały zapisane i to jest nasza główna baza wiedzy, ale też, i co wydaje mi się jest teraz świetną odskocznią, moja mama zawsze mówiła, że świat wędruje jak spirala, tak? My zawsze wracamy do tego samego miejsca, tylko w powiększeniu, tak? Więc teraz na przykład pamiętam, jak robiliśmy z Elą Konior Hołdamas. Jak tutaj się zastanowić, jak oni się na tej imprezie bawili? Ja mówię, no Ela, no zobacz, jak my się z Małgorzanami bawimy. No, bierzemy instrumenty, zaczynamy tańczyć, raz jest obyrtka, raz jest siustany, każdy se tańczy po swojemu. No to tak kiedyś też było, no to my możemy to. Ludzie się nie zmienili od razu. To nie było tak. Jeśli dzisiaj polkę każdy tańczy po swojemu, to kiedyś też ją tańczył po swojemu. Jeśli ktoś kiedyś tańczył siustanego, nie wykorzystując do tego melodii tylko siustanie, bo tak z wywiadów pani Romowicz, jeden z jej wywiadów z lat 60. właśnie opisuje to, że ona poszła do Jeleśni, była umówiona z babami i nie mogła znaleźć tej izby, gdzie one tańczą. No i co ich przywiodło? Takie szuszczenie. Myślała, że to może coś pierze się, że to coś robią, a to baby sobie po klepisku siustały, robiły sobie rytm, nie było żadnej kapeli, żadnej muzyki, one sobie śpiewały przyśpiewkę do siustanego i siustały w międzyczasie. Czyli ten dźwięk, który one wydawały przy siustaniu, był dla nich muzyką, rytmem i one się tak bawiły. To wtedy jeszcze nie były koła gospodyń, gdzie siadał pan w zielonej marynarce z akordeonem i prawda, umpa w zielonym gaju, co też jest świetnym jakimś piętnem czasu muzyki ludowej. Natomiast było to takie bardzo, bardzo rdzenne. I to mi się wydaje, że jakby to przeniesienie na dzisiejsze czasy, patrzenie to, co się dzieje teraz, jak ludzie naturalnie, pierwotnie się zachowują, w takich swoich zachowaniach bardzo naturalnych, można odnieść do przeszłości i na tym się troszeczkę powzorować. Natomiast takiego inkrudo my, wydaje mi się, nie mamy szans odwzorować. My to wszystko robimy na przypuszczeniach. Już bardzo głębokich, bo tak naprawdę to, co się działo, nie wiem, 15 lat temu i jak myśmy myśleli o folklorze, tak jak mówiłam, w zespole ludowym, gdzie melodia była la 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 la, prawda? A teraz mamy tagadam, taj, taj, tagadaj, tagadam, taj, ta, tagada. Już mamy tych obiegników masę, które gdzieś tam zostały zaczerpnięte z ozdobników dudziarskich. To na pewno już wam tu opowiadali, jak kształtowała się ta muzyka, jak ta stylistyka Beskidu Żywieckiego się ukształtowała, jak ten śpiew i melizmaty wokalne, co na to się składało. No kiedyś myśmy o takich rzeczach nie mówili w zespołach, kiedyś się o takich rzeczach w ogóle nie myślało. I wydaje mi się, że tu już jest bardzo duża praca wykonana. Natomiast czy jesteśmy w stanie odwzorować to, co było 250 lat wstecz? Jest to trudne, ale na przykład jak ja robiłam wywiady z tymi, którzy zajmowali się folklorem 10 lat temu, 20 lat temu, 50 lat temu i robiłam z nimi wywiady, to oni twierdzili, że folklor umiera. I że to już jest czas, gdzie to już są resztki, ostatki. Ja uważam, że folklor się nigdy nie umarł, że on się na chwilę musiał zatrzymać, żeby się na nowo odrodzić, żeby te wszystkie takie złe naleciałości odrzucić i móc z powrotem wyjść w takiej swojej właśnie naturalnej postaci. I to się dzieje teraz w piękny sposób. To się dzieje teraz, naprawdę można to zauważyć i ja jako osoba z Beskidu Żywieckiego jestem bardzo dumna z naszego regionu i z zespołów, które prezentują naprawdę niesamowicie wysoki poziom, nie tylko artystyczny, ale świadomościowy. Tego, co kiedyś wyglądało, jak się ubierali, co jedli, jakie były zachowania, jakie były realia społeczne.
To jest bardzo widoczne właśnie u nas w zespole, u nas w regionie. I też po tych wywiadach przeprowadzonych z Elą zapragnęłyśmy tego, że jak widziałyśmy, z jaką pasją ludzie nam o tym opowiadają, jak widząc ich oczy, które niby patrzą na nas, ale jakby miały taką nakładkę, że one widzą to wszystko, o czym opowiadają, było dla nas tak poruszające, że ja mówię, Ela, ja bym to chciała zobaczyć, ja bym naprawdę chciała widzieć ich oczami to wszystko, o czym oni opowiadają. Po kolei, jak opowiadali nam rok obrzędowy, o tych wszystkich zwyczajach, od kolędowania, Wielkiego Postu, żniw, dożynek, wzrostu od dziecka do starości, pogrzebu, pieśni zadusznych, no wszystkiego po prostu, to ja mówię, Ela, my to możemy zrobić, my po prostu możemy do tego wracać. I faktycznie i poprzez to wspólne kolędowanie, i przez te wielkie pieśni wielkopostne, które udało nam się gdzieś tam wskrzesić i już od 5 lat gdzieś tam to działa. I poprzez sytuacje, w których spotykamy się prywatnie, czyli jakieś potańcówki, stawianie mojek dla ukochanych osób. Przecież też mieliśmy do czynienia z tym powrotem tej tradycji, gdzie i zarówno u mnie w ogrodzie stanęła mojka i u Eli stanęła mojka, taka jak kiedyś się ją robiło, gdzie dziewczyny na przykład spotykają się, żeby wspólnie krochmalić ciuchy, albo spotykamy się teraz, żeby wspólnie bawić dzieci i śpiewamy sobie kołysanki czy pieśni dziecięce, gdzie robimy te posiady z zabawkami, gdzie staramy się, żeby ten folklor faktycznie nie tylko był pokazywany i nagradzany brawami, ale nagradzany był przede wszystkim śmiechem, codziennością, właśnie radością, pogodą, niepogodą, ludźmi, gwarem, żeby po prostu żył nie tylko na scenie, ale w życiu. I udaje się to coraz bardziej. Ja mogę powiedzieć, że mi te tradycje i ta obrzędowość ludowa Beskidu Żywieckiego towarzyszy w życiu. Widzę to na przykład teraz, będąc w ciąży, nawet sobie strój uszyłam taki, abym mogła w tym stroju dalej kontynuować to, co robiłam, czyli miałam strój specjalnie ciążowy, wyszukałam w książkach, jak ma wyglądać, krawcowa mi uszyła, mam. Podczas ciąży kompletowałam sobie odzienie dla maluszka, czyli już to gdziekolwiek się gdzieś tam pojawiam w stroju, jest ze mną moja Pola, która po prostu ma tą swoją szarą sukieneczkę z lnu, którą jej zakładam. Jej garderoba staje się coraz większa niż moja. No i tak, nawet przez te wywiady, które mam z siostrami, wielokrotnie korzystam z tych porad, które mi dają, że na przykład dziecko kąpie się w polnych kwiatach pierwszych, że kładzie się na kożuszek, żeby dziecko miało delikatną skórę, żeby nie miało odparzeń, to właśnie zbiera się polne kwiaty, robi się taką napar taki, czeka się aż to stygnie się, potem dziecko do tego wkłada i tym się myje. Niesamowite rzeczy. Moje dziecko nie ma żadnych odparzeń i niczego dzięki temu. No, także tak, mi bardzo towarzyszy to w życiu takim codziennym. Moim osobistym odczuciem kultura równa się sztuka. A sztuka, jak wiemy, nie może być zamknięta w ramach. Tak jak i muzyka. I tutaj jest też bardzo taka dla mnie ciekawa rzecz, że zawsze się zastanawiałam, czy jeśli my zaczniemy definiować pewne rzeczy, to definicja też nie jest pewnego rodzaju klatką. Można stawiać definicję pod warunkiem, że ta definicja dotyczy jakiejś może danego czasu, obrębu albo myślenia w tej obecnej chwili, w której ta definicja została stworzona. Ale to nie znaczy, że ona nie będzie zmieniona, bo kultura ludowa jest tworzona przez lud, a lud istnieje i tworzy dalej. I my nie możemy powiedzieć, że coś się skończyło w tym momencie i się zaczęło. Owszem, tak jest, kończy się, ale czy to się kończy, czy to się po prostu przeobraża? Tak? I to jest
wydaje mi się, że nie da się tego zamknąć w definicji, w klatce i kultura ludowa nie ma swoich ram. Nie ma swoich ram, ponieważ nawet robiąc wywiady, ja sama widzę, że wielokrotnie moi respondenci, tak to się mówi, no, bo i tam osoby, z którymi prowadziłam te wywiady, wielokrotnie zmieniali swój punkt widzenia. Bez autosugestii, bez naprowadzania, bez pytań retorycznych, po prostu mieli różne patrzenie. A było to związane z ich obecną, na przykład z ich obecnym humorem, z ich obecną sytuacją emocjonalną. Na jednym wywiadzie potrafiły mi powiedzieć o wszystkich magicznych sytuacjach, miksturach, obrzędowości, szeptuchach, jakichś takich nawet i ciemnych mocach, a raz przyszli i powiedzieli, że nie będą mówić, bo to wprowadza w ich świat niepokój i nie będą już więcej o tym mówić. Albo raz mi śpiewały pieśni pogrzebowe, a potem mi nie śpiewały, bo mówią, że jak się śpiewa pieśni pogrzebowe, to ludzie umierają wokół. Muszę powiedzieć, że zgadzam się z tym, bo w życiu moim, w którym ja już intensywnie zajmuję się śpiewem, widzę, że śpiew, który praktykuję, wzmaża rzeczy, o których śpiewam. Jeśli śpiewałam o właśnie pieśni pogrzebowe, robiłam je z dziewczynami tak typowo edukacyjnie, w moim gronie zmarło chyba 5 osób. W tym samym czasie. Jak zaczęłam śpiewać o nieszczęśliwej miłości, moje życie całe, to już tak bardzo prywatnie, moje całe życie emocjonalne i prywatne, miłosne się totalnie zepsuło. W momencie, kiedy zaczęłam śpiewać o szukaniu kawalera, o miłości, nagle okazało się, że znalazłam miłość swojego życia. Zaczęłam robić pieśni dzieciowe, byłam w ciąży. I jakby ja muszę powiedzieć, że bardzo niesamowitym jest to, zaczęłam robić wesele, to już nie tylko, że robiłam go dla mojej koleżanki, ale zaczęło być tyle wesel wokół, że to po prostu się działo nagle. I uważam, że śpiew ma niesamowitą moc, bo jest też wibracją i przyciąga rzeczy. Jakby jeśli śpiewam o czymś, to ja automatycznie przyciągam to do siebie. I wiem, że na przykład jak śpiewam pieśni wielkopostne, to w moim sercu jest ogromny smutek. To jest taki czas dla mnie bardzo dużo kontemplacyjny i wyjście z tych pieśni wielkopostnych, wyjście z tego żalu, tego smutku, tego cierpienia i bólu, to naprawdę trzeba potem dużo wypracowywać, żeby z niego wyjść, tak prywatnie, emocjonalnie. Tak, myślę. Dawniej taki etnolog na swoim, powiedzmy, spotkaniu opowiadał ludziom: słuchajcie, chodziłem po Istebnej, spotkałem górali w zielonych brucylikach i w czerwonych brucylikach. Ten sam etnolog powiedziałby dzisiaj: byłem na Istebnej, tam są górale w zielonych brucylikach i w czerwonych brucylikach. Wydaje mi się, że czasami nam brak pokory, że jak coś znajdziemy i coś wyszukamy, to mówimy moje. Ja to odnalazłem, to jest to moje odnalezisko. Nie, my nie jesteśmy właścicielami kultury i nie jesteśmy właścicielami tego, co znajdujemy, bo jedyne, co jest właścicielem tej sytuacji, to jest rzeczywistość i czas. Może właścicielem tej rzeczywistości jest czas. I wydaje mi się, że tą pokorę mieli kiedyś tamtejsi, bo oni mówili, że spotkałem, oni nie mówili, że tak jest, bo nie spotkali, nie sprawdzili każdego, nie rozmawiali z każdym. Rozmawiali może z 5% ludności zamieszkującym te tereny, ale nie 100%. Mity, często się mówi, że tak się nie robi, tak się nie chodziło. Często się to sobie mogę powiedzieć, często się na nas krytycznie patrzy, jak mam nie do końca dobrze ubrany strój albo materiał się nie zgadza. A kto tam wie, jakich oni materiałów używali tak naprawdę do końca? I czy to były tylko niebiesko-białe i biało-niebieskie, czy to były po prostu ze starych pościeli, ze starych lnów robione? Nie mamy tej wiedzy, mamy tylko to, co zbadali nasi ówcześni, ale oni też
tylko korzystają z wiedzy naszych dziadków i babci. Mogę powiedzieć, o czym traktuje mój doktorat, bo jest to praca, której zakres obejmuje ten teren Beskidu Żywieckiego i Żywiecczyzny, która no, dotychczas nie została tak zbadana jakoś specjalnie, ponieważ była omijana przez muzykologów, etnologów celowo. To było celowe mijanie, dlatego że w latach, kiedy był taki wielki boom na badania terenowe w latach 50., 60., to w tym czasie naprawdę ci badacze, oni szukali znamion pasterstwa, Wałachów, znamion skali góralskiej, wałaskiej. Szukali tego, co mogło dać znamię tej góralskości. Szukali gwary, szukali strojów. Tego tutaj nie można było znaleźć, bo tutaj były bardzo duże wpływy Śląska, przez to, że była kolej zbudowana, przez to, że wieś Łodygowice i całe te przysiłki Glemieniec to były miejscowości ponów, bo tam przecież był zamek obronny. To była społeczność półmiejska. To była społeczność, gdzie było namieszanie ludności pasterskiej od Biernej, tam gdzie był wypas owiec, a Łodygowic i powiedzmy Pietrzykowic, gdzie tu były ziemie cystersów, gdzie tutaj jakby już ludzie takiej wyższej kultury zamieszkiwali. No i też było blisko miasto Żywiec. Zarzecze to też była wieś, która powstała z zalewu Starego Miasta, Starego Żywca, czyli też tej grupy etnicznej, która była grupą miejską, bo to byli mieszczanie żywieccy. Mało tutaj by mówić o tym, że tutaj była jakaś kolebka kultury pasterskiej. Bardzo mało, jednakże była ona bardziej tutaj od strony Lipowej, Słotwiny, Godziszki, czy chociażby tej Biernej. I tak, zdecydowałam się na to, ponieważ no, pisząc wielokrotnie o muzyce Beskidu Żywieckiego, o tych tradycjach tutaj, no nigdy nie miałam tych melodii stąd, a chciałam, bo jestem mieszkanką tego terenu. No i tak sobie badam. Jeszcze powstała już jedna publikacja o muzyce, tradycjach, obrzędowości i tańcu. Tego tańca było bardzo mało. No jednakże on był, ale wydaje mi się, że też był w takiej formie, która nie interesowała tamtejszych etnologów, bo to były kapele już dęte. A one na przykład w obecnych czasach są bardzo na czasie. I tutaj taką bardzo charakterystyczną kapelą była kapela właśnie z tubą, z puzonem, z trąbką, z heligonką, z bębnem. Były też, jak to ciotki opowiadały, saksofony. One wyparły dudy. Tu były dudy lata temu. Ale jak tylko ze Śląska, orkiestry dęte tam, prawda, barburka, kopalnie, to poprzynosili tutaj instrumenty dęte, zobaczyli, że wesela można tak obegrać, jest to bardziej atrakcyjne, no to takie kapele istniały. No tak jak już wcześniej powiedziałam, że ta naturalność i po prostu duża obserwacja siebie. Śpiewając też potrzebujemy bardzo obserwować swoje ciało, obserwować to, czy jesteśmy spięci, czy jesteśmy rozluźnieni, obserwować swoje brzmienie i też brzmimy zupełnie inaczej, jak jest ładna pogoda, jak jest burza, jak jest słońce, zupełnie inaczej to działa. No i też wydaje mi się, że w śpiewie jest ważna pokora, bo jednak to jest nasz głos. Głos jest naszym instrumentem, takim, którego my nie wymienimy, tak jak struny w skrzypcach, tak jak włosia w smyczku, czy nie zaniesiemy go do naprawy. To jest jednak instrument, który współbrzmi z całym naszym ciałem,
i musimy być bardzo dla niego wyrozumiali i jakby też być z nim zespoleni. Czy to nie mamy wyjścia, jesteśmy z nim zespoleni, ale to nie jest tak, że ja muszę dzisiaj zaśpiewać, ja chcę śpiewać, ja będę dzisiaj śpiewać, kiedy mój głos zupełnie odmawia mi współpracy, tak? To muszę jakby też brać pod uwagę to, jak to wygląda. Wszystko, co znamy jakby z książek o kulturze ludowej, podawane nam jest w takim terminie, że obrzędowość ludowa zgodna z kalendarzem dorocznym, na przykład górali żywieckich, tak? I to się miało tak, że ktoś spisując obrzędowość i badając ten teren, zazwyczaj bierze pod uwagę jakby cały rok i wzrost człowieka. I jeśli my tworzymy jakiś spektakl na scenę, to okej, nie jest dla nas istotne, czy robimy to w grudniu, czy w styczniu. Ale jeśli chcemy funkcjonować i powracać z tym do jakby rzeczywistości, no to jest naturalne, że to się musi dziać w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i w odpowiedniej rzeczywistości, przestrzeni, o może tak bym powiedziała. I tak jak powiedziałam, że te pieśni, o których śpiewałam, one gdzieś towarzyszyły mi zgodnie z tym, co działo się w moim życiu. Jakby a pieśni były zapowiedzią tego, co mnie spotka w moim życiu, to tak samo jest z kulturą ludową. My pomalutku gdzieś funkcjonując w zespole i tworząc na potrzeby sceny, tworzymy też na potrzeby własnego życia i tego, co nas spotyka. Czyli jeśli kiedyś stworzyliśmy program weselny, to teraz każde wesele, które jest, robimy już zgodnie z kanonami kultury naszych przodków. To sobie robimy to zgodnie tak, jak to kiedyś było. No i nie możemy tego zrobić w Wielkim Poście, bo wtedy wesel nie było. Tylko robimy to wtedy, kiedy te wesela istniały. Mi się wydaje, że ta spójność natury z kulturą ludową, ona nie była zapisana właśnie w definicji, ona się po prostu działa. Ludzie to jakby naturalnie mieli w sobie i to się tworzyło i wydaje mi się, że nam też się to pomału udaje robić. Pierwszym, najważniejszym projektem, który udało mi się zrobić tak z potrzeby serca i ducha, to był projekt Przestrzeń dla Pieśni, który mogłam realizować przy współpracy z Fundacją Braci Golec. Był to projekt, który pozwalał mi właśnie wykonywać pieśni zgodnie z ich przestrzenią, w której one były wykonywane dawniej. Czyli jeśli były to pieśni pogrzebowe, śpiewane przy zmarłym, to śpiewamy je przy zmarłym albo podczas zaduszek. A jeśli były to pieśni weselne, to śpiewamy je w przestrzeni wesela, czyli przy okazji wesel. Nie przy okazji sceny i konkursu, tylko właśnie wesel. Kiedy były to pieśni przyśpiewkowe, to była potańcówka. Był to fajny dwuletni projekt, który mogłam właśnie realizować z grupą śpiewaczą Magurzanki oraz też dziećmi z Fundacji Braci Golec. Było tam kilka uczestników. No i właśnie te pieśni jakby na nowo dostały swoje takie życie jak ryba w wodzie. Funkcjonowały one w swoim naturalnym środowisku. Były też pieśni polanowe, które nie śpiewałyśmy w zamkniętym pomieszczeniu, tylko to były pieśni, które dlatego były polanowe, bo miały swoją specyficzną emisję, specyficzne wydobycie dźwięku. Ten magiczny świat w kulturze ludowej, oczywiście, że tak. On ma miejsce, miał i będzie miał. Tyle, że my wiadomo w kulturze wiary katolickiej, chrześcijańskiej o tym nie mówimy, ale no, wszystkie nasze święta jednak są gdzieś tam powstałe na bazie jakichś wierzeń pogańskich i stąd też ludzie też musieli sobie kiedyś tłumaczyć pewne rzeczy. Tak? Mama opowiada. Mama opowiada. Mówiło się o zaklinaniu, o złych urokach rzucanych na dzieci. Wystarczy, że się ktoś brzydko popatrzył. Dziecko było chore, to mówiono: o,
bo ta ją urzekła, bo sąsiadka urzekła. Dziecka nie wolno było całować w czoło przez innych ludzi, bo to był zły omen. Dziecko miało przez ciemiączko, czyli przez tą dziurkę, którą tu miała, ma łączność z duszami do czasu, aż się nie zasklepi. Do 6 miesiąca ciemiączko się zasklepia i do tego czasu dziecko widzi aniołki. Dziecko wielokrotnie się patrzy w jakieś miejsce, o którym my nie wiemy, nie widzimy nic, a ono się tam bawi, patrzy, macha, dotyka coś. Ma do czynienia z tym światem, o którym my świadomie zapominamy, a jest to też pewien rodzaj przestrzeni, która z nami egzystuje. Moja babcia wielokrotnie opowiadała mi o tym, jak widziała duchy, jak widziała dusze, zjawy. Tutaj na skrzyżowaniu wracała z Niwki z krową. Miała zjawę, spotkała, przestraszyła się jej bardzo, zostawiła krowę. Była małą dziewczynką, miała chyba 9 lat. Była małą dziewczynką, zostawiła tą krowę, wracała wieczorem, to była godzina 21. Zostawiła tą krowę, uciekła. Poszła spać do stodoły, bo nie chciała się matce pokazywać, że zostawiła krowę. I rano wstała i poszła, myślała, Panie Boże, może się ta krowa jednak tam znalazła. Okazało się, że ta krowa tam stała. Całą noc stała tam na tym skrzyżowaniu. Dzisiaj tam powstała kapliczka, bo tam jeszcze były inne różne cuda się działy, różne inne ciekawe rzeczy były pokazywane. Siostry Sordel opowiadały mi właśnie o szeptuchach też dużo, że jak krowa się zakrztusiła, to przychodziły takie babki, się je nazywało. I one na przykład mówiły zdrowaś Mario od tyłu, albo się tak gibały i poprawiało się to. Ale były też i tak jak się to mówi, biała magia, była też i czarna magia. Były kobiety, które złorzeczyły, były kobiety, które rzucały uroki, że się krowa nie cieliła, że kisło mleko, ale nie tak, że kisło, bo była ciepła pogoda i kisło, tylko że na przykład krowa dawała kwaśne, gorzkie mleko na przykład. Także no dużo było takich różnych sytuacji. Eś, ty jest ruchliwa dzisiaj. Tak, tak. Ale właśnie sordelki na przykład, siostry Sordel raz opowiadały mi o tym, a raz powiedziały, że nie będą opowiadać, bo ściąga się na to, wtedy się prowokuje te złe myśli. Także ludzie dużo o tym wiedzieli. Prowadziłam taki wywiad z panią Suchankową, ona jest właścicielką tego niebieskiego domku, pewnie Bartek wam pokazywał, obok którego przyjeżdżaliście w Pietrzykowicach. Niedawno spłonął, jakieś 3 tygodnie temu, podpalili ten domek. Ja byłam tam w środku, robiłam wywiady, ta pani ma 96 lat obecnie, jest moim najstarszym informatorem i opowiada mi bardzo często, że ona na przykład wie, kto umrze. Tak? A ty wiesz? A ty wiesz? I mówi, że ona widzi taką, jej się pokazuje taka głowa z gębą i ta gęba się otwiera i ona w tej gębie widzi osobę, która umrze. I już wie, że do tygodnia ta osoba umrze, tylko musiała tą osobę spotkać. Musiała jakby widzieć tą osobę. No i ma taki dar widzenia takich rzeczy. Ludzie widzieli, ludzie sobie powtarzali. Pytałam się jej, jak to było, że kiedyś ludzie w to wierzyli, widzieli to, a teraz tego widzą mniej. I mówi, że to jest siła bierzmowania. Że ludzie po bierzmowaniu dostawali taką ochronę, czy ochronę, to też jest tylko tłumaczenie, bo ludzie się tego bali. Nie bez powodu się dziecka straszyło utopcami, różnymi zjawami, nocnicami, po to, żeby dziecka były grzeczne. Ale też z jakiegoś powodu te legendy były, przecież były te wszystkie beboki, deboły. Ja sama jak byłam mała, do dzisiaj mam przed oczami, jak widziałam debła. Normalnie widziałam debła, byłam naprzeciwko, jest do mojej babci, chodziłam po mleko. A po mleko nie chodziło się z bańką, tylko z garkiem, z jednym uchem. Bez przykrywki trzeba było iść tak, żeby nie wylać. I chodziłam po tą bańkę z mlekiem i pamiętam, była późna jesień. Deszcz był straszny. A ja się strasznie bałam ciemności. I szłam do tej babci i babcia powiedziała, Ino mi nie rozlej tego mleka, a ja już po prostu słyszałam jakiś ptak pewnie wydawał jakieś dziwne odgłosy. Ja oczywiście myślałam, że to jest debeł i widziałam tylko taką czarną postać z takimi czerwonymi łocami. Do dzisiaj to pamiętam, jak tam dzisiaj stała,
za tą chałupą i z boku widziała, jak za tego drzewa ten dęboł patrzy na mnie tymi oczami. No i też dzieckiem byłam i do dzisiaj pamiętam taką sytuację. Gdzieś te wierzenia były, no chociażby to, żeby dziecko, że ziołolecznictwo przecież całe, o którym pisze pani Basia Rosiek właśnie po wywiadach z siostrami Sordel. To też jest bardzo, bardzo ciekawa strona medalu tej właśnie kultury ludowej. Ja uważam, że naprawdę mamy skarbnicę, mamy tyle książek, mamy bardzo dużo materiałów, jest masa nagrań archiwalnych, owszem, aby to zdobyć potrzeba sporo czasu, pozwoleń różnych innych rzeczy, przede wszystkim tego czasu, no i też umiejętności interpretacji pewnych rzeczy, bo no niektóre melodie jakby są dedykowane typowo dla dzieci, teksty gwarowe, także no tutaj trzeba być czujnym, żeby czegoś nie przeoczyć, ale tak, jest tego sporo. Jest tego sporo. Tylko no tak jak mówię, no nigdy nie było gdzieś to wydaje mi się tak pieczołowicie co? Głodna jesteś? Pieczołowicie zbierane i nie poświęcano temu czasu. Teraz jest też taki czas, żyjemy w takich latach, gdzie zrobienie takiego warsztatu jest atrakcyjne, ludzie są zainteresowani, ludzie wracają do źródeł. Ludzie chcą spędzać czas z dzieckiem, ludzie chcą śpiewać dziecku kołysanki, a nie kupować tinę z płytą, gdzie jest ta Dorotka, ta Malusia śpiewana przez jakąś wokalistkę na zasadzie ta Dorotka, ta Malusia, ta... prawda? Oczywiście jest masa, to możecie wyciąć, żeby nie było, że się wyśmiewam, ale no to buduje niesamowitą więź. Jak ja zaczynam śpiewać Małej Poli na przykład, ole, ole, Janko, klęknij na kolanko, podeprzyj se boczki, chwyć się za warkoczki, pstro, kokoska, pstro, ładny łogon mo. To ona od razu już jest zainteresowana, ona już jest, ona mi zasypiała przy wszystkich kołysankach, jak była młodsza. Teraz zresztą też, tylko teraz czasami jest za bardzo zmęczona, żeby mogła być skupiona na pieśniach. Ale buduje to niesamowitą więź, bo ona też słyszy głos mamy, reaguje na niego, uspokaja ją to, głos, wibracja wpływa na nią. Ona też potem jest rozgadana, rozśpiewana, także to ma, w brzuszku się lepiej układa, tak, wszystko się ładnie dzieje. A jak myślisz, jaka jest przyszłość kultury ludowej? Oj, świetlana. Tak jak powiedziałam na początku, z zapytaniem o nauczycieli. Ja tych nauczycieli takich, jakich mają teraz młodzi, nie miałam. Jak widzę instruktorów Fundacji Braci Golec, ludzi świadomych, ludzi dążących do ciekawych rozwiązań, ludzi poszukujących, ludzi nie czekających tylko na to, a dobra, zróbmy to tak, tylko drążących, to jestem spokojna w to, że to będzie kwitło, budowało się. Bo ja zaczynałam moją przygodę w wieku 14 lat, działając tam, tak jak opowiadałam, że obserwowałam tam zespół Ziemia Szwedzka, to no miałam 11 lat, czyli trochę wcześniej. Ale no dzieci mają teraz ile? 7, 8, 9 lat i one już mają ten warsztat, już mają tyle nagrań. Myśmy nie mieli nagrań, teraz są nagrania melodii żywieckich. Repertuar żywiecki wzrósł od czasu, kiedy ja się uczyłam, gdzie myśmy grali tylko sarnę, ho, 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 siustanego hajduka, melodię dokoła i potem już się szło na Beskid Śląski, potem już się grało Podhale i Słowację. I to był nasz repertuar. A teraz potrafimy grać godzinę, półtorej godziny tylko melodii żywieckich. Z prawidłowym ozdabianiem, ornamentacją, ze śpiewem. Wszystko pięknie. I są to melodie zarówno instrumentalne, jak i same wokalne. Także ja jestem spokojna o przyszłość kultury ludowej, nie tylko Beskidu Żywieckiego, ale całej Polski.